Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w moim filmiku chciałam Was zaprosić na pyszne ciasto i tym ciastem będzie torcik. Będzie to torcik z ciasta biszkoptowego, które będę robiła bez proszku. Pokażę Wam inną opcję robienia sobie na przykład torta, jeżeli nie macie w domu żadnej marmolady. A więc ja mam gruszki moje ze słoika, które robiłam na zimę i te gruszki pokroję, zaleję troszeczkę wodą, zrobię z tego tortengus, taką sztywną galaretkę, zaleję ciastem, przełożę później, jak to wystygnie, śmietaną bitą i powiem Wam, że torcik będzie superowy. Naprawdę zapraszam Was bardzo serdecznie. Niedługo święta, możliwe, że ktoś z Was będzie chciał sobie takie ciasto zrobić, ale nawet nie na święta. Ja robię na przykład na niedzielę. Ja już zrobiłam tak dużo tortów i Wam powiem, żebyście się nie bali. Tort taki z bitej śmietany na biszkopcie, można powiedzieć, że jest najtańszym tortem, ponieważ robicie sobie biszkopt z 5-7 jajek, kroicie na 3 części, przekładacie marmoladą, przekładacie z bitą śmietaną, możecie pomieszać sobie z kakao i tort jest gotowy. A więc naprawdę nie martwcie się, jak Wam wyjdzie biszkopt, tort Wam również wyjdzie. Możecie również brzoskwinie z puszki dać. Pokroicie, wrzucicie, zagotujecie, dacie na ciasto, będzie brzoskwiniowy, a więc nie ma problemu. Ja Was tylko zapraszam, żebyście zraz zrobili. Później powiecie, jak korzystne jest to ciasto i jak tanie, bo wiadomo, dzisiaj torty są bardzo drogie, jeszcze ozdobione. One są piękne, ale do jedzenia są bardzo słodkie. Z tym właśnie, z tymi ozdobami, z tymi lukrami, one są bardzo słodkie. A więc ten mój naprawdę myślę, że ma bardzo mało cukru. Ma przez marmoladę troszeczkę, oczywiście troszeczkę cukru jest w biszkopcie. Ja śmietany też nie słodzę, a więc wszystko jest jakby troszeczkę takie zredukowane. A więc naprawdę nie obawiamy się, robimy torta, próbujemy i wtedy nam wyjdzie. I jak nie za pierwszym razem, to na pewno za drugim. Ale popatrzcie sobie najpierw dokładnie, jak ja przekładam, jak ja robię, co daję i naprawdę zróbcie tak, powinno Wam również wyjść. Zapraszam. Przechodzę do zrobienia sobie tego biszkoptu. Tutaj mam 7 jajek, że jak zrobię tego torta, to mogę na 3 części pokroić. Na jedno jajko 1 łyżka cukru, a że mam 7, to dam 7. Tutaj mamy cukier, to jest 125 gram i to, co jeszcze potrzebujemy na każde jajko, to 1,5 łyżki mąki. Ja teraz nasypię raz, jakby 7 razy po pół łyżki. Raz, 2, około 130 gram mąki. I teraz wkładam te jajka wszystkie do miski i zaczynam pomału ubijać. Sypię po troszkę cukier, aż będzie pusto i około 12-14 minut muszę ubijać te jajka. Minutkę ubijałam, bez niczego, same jajka całe. I teraz zaczynam po troszkę sypać ten cukier i ubijać. Co 2-3 minuty troszkę cukru. I zwiększam. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda. I tutaj mam formę wyłożoną papierem. Akurat do takich biszkoptów to jest, można powiedzieć, że najlepsze. I teraz rozsypujemy tą mąkę i mieszamy ją. I Wam powiem, że z takiego ciasta można robić różnego rodzaju ciasteczka przełożone łącznie z tortem.
I jak na przykład nie macie proszku do pieczenia, jesteście przyzwyczajeni do pieczenia na proszku, to proszę zobaczyć, taka opcja również idzie i jest bardzo fajna. I na pewno zdrowiej bez proszku. Myślę, że się już wymieszało. Kładę na blaszkę. Czy 15 minut temu, jak zaczęłam tutaj ubijać te jajka, to włączyłam już piekarnik. W środku piekarniku wkładam na 160 stopni i około 45-50 minut. Każde ciasto się piecze różnie, ale ono musi być rumiane dosyć. Ciasto jest już upieczone. Widzicie? Musi być dość rumiane. Ono nie może być białe, bo może się zdarzyć po upieczeniu, jak ono w środku nie będzie tutaj dobrze wypieczone, tylko brzeg, to wam opaść może, nie? I co jest ciekawe w tym cieście, że trzeba go z pół metra w dół jakby rzucić. Tak o, zobaczcie. Widzicie? A więc jeszcze raz. I ono tutaj właśnie to jest coś specjalnego na to ciasto. I ono sobie postoi, ono jakby ostygnie, dopiero otwieram i sobie kroję na 3 części. Proszę zobaczyć, jakie to jest pulchniutkie, miękkie. Naprawdę. Super. Teraz, zanim to wleję, muszę mieć już przygotowaną tą formę z tym ciastem, czyli ciasto musi być pokrojone i tylko ten spód zostawiam, żeby później te owoce wylać na ten spód, ponieważ to mi się szybciutko będzie zestygało i wtedy już by było wam źle nakładać. Nakładacie to kółko, ściskacie dobrze i zamykacie. Po to, że jak teraz nalejemy te ciepłe owoce tu do przestygnięcia, one wam tutaj nie wylecą, będzie ściśle trzymało się. I teraz wlewam tutaj ten guz. To jest ta mąka ziemniaczana. To jest właśnie dobry w tym tortengus, że on szybciutko stygnie. Czyli zanim to przystygnie, już będzie sztywne. A przynajmniej powinno być sztywne. Nakładam teraz na to ciasto. A więc mamy swój jakby dżem. I teraz wam pokażę, proszę zobaczyć te gruszki. Widzicie? Jeszcze para leci, można powiedzieć, ale to już się ścięło. I taka się zrobiła jakby galaretka z owocami. I teraz przechodzę do ubicia sobie śmietany. I tutaj dałam łyżkę dobrą kakao i mieszam. Taka sztywna galaretka. To wam chcę tylko pokazać, żebyście widzieli. I na tą galaretkę teraz daję tej białej, jasnej śmietany. I rozprowadzam. I teraz daję już tą drugą część. Teraz na to nakładam tej czarnej masy. I teraz na to kładę na tą śmietanę już tą ostatnią warstwę. Improwizacja. Biorę nóż, ściągam i ładnie tutaj jakby smaruję. A więc od góry sypiemy do dołu. A więc za każdym razem wychodzą moje torty również różne, można powiedzieć. Torta można robić również dzień wcześniej, wtedy on wam jeszcze bardziej nasiąknie. A więc tutaj są te
gruszki, z jabłkiem można powiedzieć. Tutaj jest ta śmietana, tutaj jest ten biszkopt, tutaj jest ciemna śmietana, polana troszeczkę tym syropem, tutaj widzicie ten kolor, troszeczkę taki. I tutaj jest ta biała i ozdoba. I tak wygląda. I teraz próbuję. Super. Oczywiście nachylę się Wam do kamery. Super. Zapraszam bardzo serdecznie do tego Giotto. Super.